Czy wiecie, że bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego to nie tylko słoneczne brzegi i złote piaski? Odwiedźcie z nami wypełnione atrakcjami miasteczko Nesebar i zobaczcie, co ciekawego można zrobić w jego najbliższych okolicach. Nie da się wjechać i wyjechać z Nesebaru, nie mijając tego wiatraka w stylu bułgarskiego renesansu. Brama do Nesebaru prowadzi przez mury obronne z VI wieku, które powstały w czasach, gdy miasteczko nazywało się z grecka Mesembria. Turcy zdobyli Nesebar w styczniu 1453 roku, na zaledwie kilka miesięcy przed upadkiem Konstantynopola. I od tego momentu twierdza straciła strategiczne znaczenie. Greckie Polis Mesembria miało już swój teatr w III wieku przed naszą erą. I dziś na miejscu antycznego teatru wciąż odbywają się przedstawienia, a gdy niezbyt nas interesuje to, co się dzieje na scenie, zawsze możemy spojrzeć na morze. Domy z okresu bułgarskiego odrodzenia narodowego prezentują się tak uroczo z zewnątrz, że idziemy do Muzeum Etnograficznego zobaczyć, jak wyglądają w środku. Na parterze domu znajdowały się pomieszczenia gospodarcze, piętro było przeznaczone dla mieszkańców. Kominki w każdym pokoju sugerują, że nawet w Nesebarze czasami jest zima. Najstarszy kościół w Nesebarze to cerkiew metropolitalna Świętej Zofii z VI wieku. Tuż obok niej przycupnęła maleńka fontanna z czasów otomańskich. A co oprócz fontanny pozostało jeszcze w Nesebarze z czasów osmańskich? Turecka kawa i baklawa. A co w związku z tym robi tamten szpryc? To też nie jest całkiem bez związku, bo kościół Świętej Zofii, pod którym właśnie siedzimy, w 1267 roku najechali i zrabowali Wenecjanie. I proszę bardzo. Wina napisane w różnych językach. To jest jeden z naszych ulubionych sklepików winiarskich. Nasycenie Nesebaru zabytkami jest naprawdę wyjątkowe. Wiekowe cerkiewki można tu spotkać na każdym kroku. Zielonkawe ceramiczne płytki dodają tym surowym, ceglano-kamiennym ścianom niebiańskiego uroku. Igor zupełnie nie przesadzał, bo zrobiliśmy chyba z 10 kroków i jest kolejna cerkiew na naszej drodze. Tym razem to kościół Świętego Spasa, który kryje urokliwe freski. A ta okolica służyła celom kąpielowym przez wieki. Vis-a-vis bizantyjskich term jest otomański hammam.
Za niepozorną bramą kryje się 1000 lat historii kościoła świętego Szczepana. Kościółek świętego Szczepana pochodzi z XI wieku, co oddaje jego trójnawowy bazylikowy plan. Freski na ścianach są nieco młodsze, ale i tak stanowią unikatowe zabytki malarstwa ściennego z XVI wieku. Miniaturowe miasteczko szybko przemierzamy wzdłuż i wszerz, a teraz czas na atrakcję zupełnie innego rodzaju. Gdzie jesteś, Madziu? Na Różowym Jeziorku robimy sobie darmowe spa po bułgarsku. Zaczynamy od kąpieli w salonkowym Różowym Jeziorku. A za chwilę pójdziemy posmarować się błotem. Jak z wypornością? O, widzę, że dość zasolona, bo tak widzę, że cię trzyma na powierzchni. No dobra, prawda jest tak, że to jest tak płytko, że po prostu leżysz na dnie. Ciekaw jestem, skąd się biorą te bąbelki. Prawda jest taka, że Igor boi się zanurzyć. Kolejny zabieg w tym naturalnym spa w Promorie to kąpiele błotne. Tym razem nawet Igor dał się namówić. Ale się nie pokaże. Słuchajcie, a tak oto właśnie wygląda to niezwykłe miejsce. Tam jest bagno, z którego pozyskaliśmy błoto, którym się wysmarowaliśmy. Jak już trochę obeschniemy, to udamy się do oto tego czerwonego jeziorka, w którym postaramy się zmyć większość z tego, co na nas jeszcze pozostanie. Następnie udamy się na drugą stronę, czyli już nad właściwe morze. No i tam już pozbędziemy się resztek pozostającego błota, jak i zaznamy również kąpieli morskiej. Słuchajcie, jest fantastycznie. Mamy morze, mamy zasolone jeziorko, mamy kąpiele błotne. Mokre są, ale też jest zajebiście! Podróżujemy po Tracji od przeszło tygodnia i najwyższy czas, żeby zobaczyć, co Trakowie pozostawili po sobie. Chodźcie za mną. Ten długi na 22 metry tunel prowadzi nas do kolistej komnaty grobowej, której sklepienie wspiera się na centralnej kolumnie.
Jak na trackie zabytki, ten grobowiec jest stosunkowo młody, gdyż pochodzi z III wieku naszej ery, z czasów rzymskich. Umiejscowiony jest w okolicach miejscowości Pomorie i jest ukryty w tradycyjnym trackim kurhanie. Trackie grobowce nawet teraz otaczają winnice, co nie jest przypadkiem, bo Trakowie byli doświadczonymi winiarzami. Spacer grobą przez Morze Czarne to nasze ostatnie kroki w Nesebarze. Wiatrak zostaje, a my jedziemy dalej. A jak Wam się podoba Nesebar i okolice? Wpiszecie go na swoją wakacyjną listę?